Jest całe mnóstwo powszechnych błędów popełnianych przy projektowaniu i aranżowaniu małych przestrzeni. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię top 5 najpopularniejszych z nich i podam gotowe rozwiązania, jak błędów tych unikać lub jak w łatwy sposób je naprawić. Bo w małej przestrzeni chodzi przede wszystkim o oszukiwanie naszych oczu. Witam Was na kanale. Ja jestem Kaja i na co dzień wraz z mężem prowadzę firmę Brain House, która tworzy inteligentne domy. A w związku z tym, że architektura wnętrz, design i nowoczesne technologie są moją pasją, postanowiłam stworzyć serię typowo wnętrzarską, w której znajdziecie mnóstwo ciekawych i niezwykle przydatnych informacji i tyle samo fajnych i oryginalnych inspiracji. Gotowi? No to zaczynamy! W walce o piękną, komfortową i też świetnie zaprojektowaną przestrzeń najważniejsze jest poznanie swojego przeciwnika. Jeżeli już na samym początku bardzo dokładnie przeanalizujesz potencjalne błędy, które mogą pojawić się podczas urządzania wnętrza, z pewnością będziesz w stanie działać w taki sposób, by świadomie ich uniknąć. Jednym z najpopularniejszych błędów przy aranżowaniu małych przestrzeni jest stosowanie ciemnych i ciężkich wizualnie mebli, które na małych powierzchniach są zwyczajnie przytłaczające i w znaczący sposób optycznie zmniejszają daną przestrzeń. Zamiast bardzo ciemnych mebli wybierz te jaśniejsze oraz te, które mają prześwit pomiędzy podłogą a meblem, a nie te, które są całkowicie zabudowane. Trik ten sprawia, że mebel wygląda lżej i subtelniej, przez co przestrzeń wydaje się większa. Ta sama zasada tyczy się również foteli. Natomiast kupując krzesła do stołu, zwróć uwagę na te, których oparcie nie jest jednolicie zabudowane. Mając możliwość patrzenia przez mebel, oszukujemy nasz umysł i wydaje się nam, że pomieszczenie jest większe i jaśniejsze, a wszelkie granice i wszelkie krawędzie po prostu mniej widoczne. Dzięki temu optycznie zyskujemy dodatkowe metry. Im większa jest powierzchnia jednolitej podłogi, tym przestrzeń optycznie wydaje się większa. I nie chodzi wcale o to, że w każdym pomieszczeniu podłoga musi być identyczna. Na przykład w pomieszczeniach, które są za zamkniętymi drzwiami, jak łazienka czy sypialnia, może się ona różnić. Jednak w przypadku otwartej przestrzeni, na której znajduje się na przykład salon, kuchnia czy przedpokój, warto zastosować jednolitą podłogę, najlepiej z tego samego materiału lub z różnych materiałów, ale z tej samej gamy kolorystycznej, tak by optycznie przestrzeń tą powiększyć. Granice pomiędzy wydzielonymi strefami są wówczas bardzo miękkie i praktycznie niewidoczne, co wpływa na to, że przestrzeń wydaje się zdecydowanie większa. Jeżeli natomiast decydujemy się na kontrastowe przejścia podłogi pomiędzy różnymi strefami, powodujemy tym samym bardzo wyraźne oddzielenie tych stref, co z kolei wpływa na to, że każda z nich optycznie mocno się zmniejsza. Ponadto nie warto zaburzać powierzchni podłogi nadmierną ilością dywanów, które jeszcze dodatkowo uwypuklają daną strefę i niestety często optycznie potrafią zmniejszyć daną powierzchnię, zwłaszcza kiedy ich wielkość jest źle dobrana. Jeżeli decydujesz się na dywan w pomieszczeniu, pamiętaj o jego odpowiedniej wielkości. I tak, w tym przypadku wielkość ma znaczenie. Zbyt mały dywan powoduje, że przestrzeń wydaje się optycznie mniejsza, gdyż jego krawędzie wyznaczają konkretny obszar i uwypuklają swoje granice. Zatem nasz wzrok bardziej skupia się na tym konkretnym elemencie, a nie na całej przestrzeni jako jednej kompozycji. By odpowiednio dobrać dywan do swojej przestrzeni, upewnij się, że mogą na nim stanąć całe meble lub przynajmniej ich przednie nogi bądź ich przednia część. I dzięki temu zabiegowi sprawisz, że granice dywanu nie będą aż tak widoczne, a cała przestrzeń sprawi wrażenie większej. W małych pomieszczeniach nie tylko wielkość dywanu ma znaczenie, ale również jego kolor. By jak najbardziej optycznie powiększyć daną przestrzeń, dywan powinien być zbliżony kolorystycznie do koloru podłogi. W tym przypadku gramy fakturą i formą, a nie kontrastowym kolorem. Jeżeli mamy jasną drewnianą podłogę, warto zdecydować się na beżowe odcienie. Jeżeli natomiast mamy na przykład szarą podłogę, poszukajmy czegoś w szarym kolorze. W małych pomieszczeniach warto tworzyć bardzo ciekawą przestrzeń za pomocą różnych kształtów, tekstur czy faktur materiałów,
a nie za pomocą dużych, bardzo wyraźnych i kontrastowych elementów, które mocno odcinając się od reszty przestrzeni, zaburzają jej jednolitość. Dlatego właśnie jednolite kolorystycznie przestrzenie wizualnie mocno zyskują na swojej wielkości. Białe czy beżowe ściany, sufit w tym samym kolorze, podłoga oraz drzwi sprawią, że cała przestrzeń będzie wydawać się większa niż jest w rzeczywistości. Nie ma żadnych widocznych, kontrastowych granic, które mogą zaburzyć poczucie przestronności w danym pomieszczeniu. Na małych przestrzeniach niezwykle ważny jest praktycznie każdy ich centymetr. Dlatego na przykład zamiast typowego stolika kawowego warto rozważyć opcję mniejszych stolików, które można z łatwością przestawiać w różne miejsca naszego domu czy mieszkania, lub takich, które mogą również służyć jako na przykład stołek do siedzenia, kiedy zaprosimy gości. Świetną opcją są meble, które w środku mają dodatkowe miejsca do przechowywania i do których można schować różne najpotrzebniejsze rzeczy. Stoliki boczne, pomocnicze mogą także stanowić bardzo ciekawą alternatywę dla klasycznych stolików kawowych, bo zwyczajnie zajmują zdecydowanie mniej miejsca, a nadal mają powierzchnię, z której można dowolnie korzystać, na przykład stawiając filiżankę z kawą, czy kieliszek wina, czy odkładając książkę, albo tworząc jakieś fajne dekoracje z kwiatów w pięknym wazonie. Krzesła czy stoliki, które wykonane są z poliwęglanu, będą również bardzo ciekawą opcją, gdyż są niezwykle lekkie w swojej formie i praktycznie niewidoczne. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Lustra i małe przestrzenie to związek absolutnie idealny, który zawsze kończy się happy endem. Duże lustra oraz te mniejsze, ze zdobionymi ramami lub bez, w najróżniejszych kształtach i w zależności od tego, co konkretnie się komu podoba i co pasuje do danego wnętrza. Lustra warto umieszczać w strategicznych miejscach w naszej przestrzeni, tak by optycznie zyskać dodatkową powierzchnię, ale uwaga! Nie przesadzajmy z ich ilością, żebyśmy nie czuli się jak w wesołym miasteczku w labiryncie luster, nie wiedząc jak mamy znaleźć drogę, na przykład do naszej sypialni. Problematyczne może być również umieszczanie luster naprzeciwko siebie, bo często wrażenie przestrzeni może być wtedy bardzo dziwne. Lustra fantastycznie odbijają światło i przestrzeń, co zdecydowanie wpływa na poczucie przestronności danego wnętrza i daje też złudzenie dodatkowej powierzchni, której w rzeczywistości wcale nie ma. Przy małych pomieszczeniach świetnie sprawdza się zasada, że im większe lustro, tym lepiej, bo dzięki niemu wizualnie zyskujemy całkiem spory dodatkowy metraż. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, z jakimi problemami małych przestrzeni Wy się spotkaliście i co było najtrudniejsze przy ich urządzaniu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Tymczasem trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!